Wiecie, jak rozpoznać, że tracicie kontrolę nad swoim życiem? Cóż, nie nagrywam nic przez 2 tygodnie. Dochodzę do wniosku, że trzeba coś nagrać. 23 mam rocznicę kanału. I cóż, jest 26, mija 3 tydzień, a ty dalej nie nagrałeś tego odcinka. Choć szczerze to nie wiem, czy to jest takie dobre porównanie, skoro nie odnosi się do normalnego życia, tylko do YouTube. W tym tygodniu wybiła mi 3. rocznica kanału, 23 stycznia. Bardzo fajnie, że nagrywam to 25, a wypuszczę dopiero jutro 26. No i cóż, ostatnio jak już mówiłem, to tempo mi drastycznie spada, choć też nie oznacza to, że nie mam chęci we FNAF-ie czy w samym nagrywaniu, po prostu się obijam. Choć teorię wciąż robię, wciąż analizuję fabułę i wszystko, list odcinków do zrobienia wciąż się wydłuża. W najbliższym czasie mam w planach skończyć bazową informację o FPS, skończyć samo TTO, bo ile można, 3 miesiące czekania na jeden finałowy odcinek. I tak, przerwy pomiędzy poprzednimi odcinki i tak były wystarczająco długie. Planuję też zrobić odcinek o logbooku, survival logbooku, którego też mam. Mam go tutaj fizycznie przy sobie, bo kupiłem, więc też to jest trochę dosyć ciekawe do zrobienia. Ogólnie fakt, że zacząłem kanał w styczniu jest dosyć fajny, bo moje plany na następny rok kanału brzmią jak spóźnione plany noworoczne, ale cóż. Mogę na ten moment powiedzieć, że FNAF się praktycznie skończył. Jeśli chodzi o gry, Scott dosyć jednoznacznie powiedział, że to koniec. Koniec w napisach, dostaliśmy nowe zakończenie i tak dalej, ale to koniec. SL i FFPS skupiły się głównie na wyjaśnieniu tego, co nie zostało wyjaśnione. Skupiły się na pokazaniu nam, w którą stronę powinniśmy się skupić w teoretyzowaniu. A więc raczej jasno zdaje mi się, że Scott tutaj pokazuje, że chce to skończyć, że chce to w końcu wyjaśnić. Scott wyjaśnił 3 rzeczy na Reddicie tak. Po prostu. Powiedział, że MatPat zrobił dobrą teorię. Tyle. Nic nie świadczy o tym, że Scott zrobi następnego FNAFa, a on sam powiedział, że ma już kilka pomysłów na następne gry, ale sam nie jest pewny, jaka ona będzie. Domyślam się, że na liście pomysłów jest The Desolate Abandon, czyli anulowana kontynuacja The Desolate Hope, czy kontynuacja Cheapera, czy ma to być jakaś zwyczajna dwójka do Cheaper & Sons, czy może Scott planuje zrobić The Cheaper's Revenge, jakiś horror z Cheaperem. Ja sam szczerze chciałbym Cheaper & Sons 2. Miałem takie parę własnych typów, parę marzeń, takich pomysłów, rzeczy, które raczej są mało prawdopodobne, żeby się pojawiły, ale mi się podobały. Bardzo chciałbym, żeby pojawiła się taka moja bardzo ambitna wersja Cheaper & Sons 2. Kto zrobi dla mnie fangame? Anyway, w tym momencie zostały nam 2 rzeczy. Ostatnia książka FNAFa, finałowa część trylogii, a także film, który jest zapowiedziany na początek 2019 roku. A do tego czasu jest możliwe, że ja sam osobiście skończę z FNAFem, patrząc na to, jak dużo Scott wyjaśnił w FFPS. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko rozwiązania fabuły. Ale cóż, zawsze mogę się obijać z odcinkami, jak tutaj teraz, więc może jeszcze dotrzymamy do 19. Generalnie już od czasów FNAF 4 ludzie cały czas się mnie pytają, co po FNAFie. I zawsze rzucam jakieś śmieszkowe komentarze pokryj, że Minecraft. Kiedy Minecraft? Powinien zrobić Minecraft. Ale szczerze mówiąc, nie martwię się tym, co będzie dalej z moim kanałem. Do końca FNAFa jeszcze sporo czasu, nawet jeżeli to już tylko ostatni rok. Ja jakoś nigdy nie zastanawiałem się jakoś na tym głęboko. Od czasu do czasu coś mniejszego wpadło mi do głowy, ale jakoś nigdy nie czułem się jakoś, żeby coś wymyślać na szybko. Plany sobie jakieś większe robić. Co będzie, to będzie. Ale ostatnio miałem taki pomysł, żeby skupić się jakoś w samym ogólnym temacie, jakim jest fabuła w różnych miejscach, bo taki temat zdaje się przynajmniej dla mnie trochę ciekawy. Pasuje dosyć do mojego kanału, a sam już chwaliłem się parę razy. Piszę fanfiki, na najbliższą przyszłość mam w planach rzucić 5. bodajże rozdział fanowskich trolli w TARDIS, który piszę od 4 miesięcy, a potem trochę FNAF-owego kontentu znowu i tak dalej. Jeśli miałbym przerzucić się na taki content, to zdaje mi się, że ma to masakrycznie dużo potencjału, jako że jest sens dla mnie wciąż robić swoje fanfiki, jest jakieś oryginalne historie, rozwinąć się w tym, a jednocześnie mówić o innych rzeczach, jak motywy ogólnie w tworzeniu dzieł, jakieś recenzje cudzych dzieł, czy to seriale, filmy, anime, kreskówki, gry, komiksy, wszystko czym się interesuje, co tam jeszcze jest. Tak na szybko, na kolanie, w takim temacie jestem w stanie zrobić już sporą listę odcinków do zrobienia i mnie się cały ten koncept podoba. Szczerze, chciałbym coś takiego zrobić. I cóż, taka jest moja wizja na ten moment, co będę robił, jeśli FNAF się skończy. Ale do tego jest jeszcze trochę czasu, może się wszystko zmienić. Mi się nie śpieszy, mam sporo materiałów do zrobienia.
tym bardziej patrząc na to, ile się jednak ujmowało ostatnio, jak się obijałem. I raczej patrzę dosyć pozytywnie na rok 2018. Zdaje mi się, że w końcu uda mi się jakoś regularnie ogarniać ten kanał, czy fanfiki, czy wszystko. Mam 1000 różnych planów i póki co tylko 500 mnie zawiódł. Generalnie tak w tle pracuję nad różnymi projektami, fangame'ami, czy pomagam komuś, czy sam coś tworzę z jakimś moim zespołem. No i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie w tym roku może. Albo w ogóle przynajmniej byłoby fajnie. Ale mam też ostatnio sporo chęci na fanfiki, dokończyć te, które zacząłem. Ale także zacząć sporo więcej. W tym też oryginalne historie, które już kiedyś i dawno wymyślałem. Ostatnio to mam strasznie determinacji do robienia wszystkiego, tylko nie kanału. I robieniu konstruktywnych rzeczy. Nawet chciałem się nauczyć mangę robić. Więc dużo mam pomysłów. Ale cóż, tak generalnie wygląda moja sytuacja na początek tego roku. W ostatnim roku wbiliśmy nowe 11 000 subskrybentów, 3 miliony wyświetleń, czy 11 milionów czasu oglądania godzin. Wszystko fajno, ale jak mi mówią, że poprzedni rok był lepszy, no to... W następnym roku naszym celem będzie przewyższyć to dzięki mocy regularnego wrzucania filmików. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy. No i cóż, poza tym, taki off-topic na koniec. Doszły do mnie ostatnio 3 książki, jak już mówiłem. Dostałem polskie Srebrne Oczy, dostałem polskie The Freddy Files, a także angielski Survival Logbook, który jest tylko po angielsku póki co. I zwykle angielskie części kupię jako e-booki. Tego akurat nie da się kupić jako e-booka, więc musiałem sobie kupić fizyczną wersję. Generalnie z logbooka miałem zrobić odcinek już jakiś czas temu, jeszcze przed wyjściem FFPS, więc tak trochę przypał, ale szczerze myślałem, że FPS będzie małą, śmieszną gierką i problemu nie będzie. Będę mógł sobie normalnie, spokojnie ten odcinek nagrać. A co mogę powiedzieć o samych książkach, to tłumaczenie Fairly Young mogę z tego co widzę polecić, choć jakoś dużo jeszcze nie przeczytałem. I też niektóre rzeczy im trochę nie wyszły, jak tłumaczenie na polskie Fredbeara. Fredbear to Miś Fred. Czy jakaś literówka, którą jest zmienienie Pirate Cove, pirackiej zatoczki, w Pirate Cave, czyli jaskinię piracką. To taki fail w The Freddy Files. Poza tym tłumaczenia są spoko, a The Freddy Files pokazuje nam już, jak się będzie nazwała druga książka po polsku. Jako że The Twisted Ones ciężko było na polskie przetłumaczyć. Jak się okazało, książka nazywać się będzie Zwyrodniali. Jest to dosyć ciekawe tłumaczenie. Samo to słowo może tak trochę dziwnie brzmieć w porównaniu, ale nie jest to takie dosłowne, kijowe, ci pokręceni czy coś. W kontekście bardzo pasuje, mnie osobiście się podoba. Twisted Freddy to na polskie Zwyrodniały Freddy. Jak pisałem scenariusz do tego odcinka, to już nie wiedziałem, kiedy wychodzi polskie tłumaczenie Zwyrodniałych, ale już się dowiedziałem, że wychodzi 15 lutego, więc tyle mamy. Takie mamy plusy z tego, że obijam się z tym odcinkiem, że mogę podać więcej informacji. Zawsze coś. Szukać pozytywów. Dodatkową informacją, co mnie trochę śmieszy, jest to, że na empikowej stronie Zwyrodniałych link do tej strony ma w nazwie Wykolejeni z jakiegoś powodu. Się z tego śmiałem ostatnio. Dlaczego ma Wykolejeni? Czy to była jakaś beta wersja tytułu okładki czy coś? Nie wiem. Na ten moment nazywa się Zwyrodniali. Ale cóż, generalnie to właśnie tak wygląda. Dziękuję wam za oglądanie. Nie tylko za dzisiejszy odcinek, ale za cały poprzedni rok. Teraz trzeba w końcu rozwiązać ostatnie elementy fabuły po tym, co dostaliśmy od Scotta w FFPS. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach w całym 2018. Cześć!